takim promem zawsze teraz będziemy przepływać właśnie na drugą stronę, do miejsca, do którego zmierzamy. Przyjechaliśmy właśnie na Bangka Chao. Jest to, jak to wytłumaczyć? To jest taka wysepka? No wyspa to jest, no. Będziemy wam pokazywać po kolei, co tu się dzieje. Właśnie się wypożycza rowery, bo tutaj się jeździ rowerami. Ja tu już kiedyś byłem, Lala oczywiście też. Ale mamy zamiar spędzić fajnie tutaj niedzielę. Chcę wam pokazać, no i oczywiście opowiemy o kosztach życia w Tajlandii. Czerwony? No, a czemu nie? Mi obojętny. No nie czemu, tylko mi obojętny na przykład. No i takimi ścieżkami się tutaj jeździ. W super miejscu, bo weszliśmy, skręciliśmy, jak mam to powiedzieć, jesteśmy w kawiarni, która nazywa się Hidden Woods. Właśnie tak zarąbiście ukryta. Lala mówi, że naprawdę świetne miejsce, też zaraz się przekonam. Przyjechaliśmy najpierw na kawę, później iść dalej na obiad. Przyjechaliśmy właśnie do ładnego miejsca bardzo na obiad. Zarąbi się to jest tutaj zrobione. No dobra, to zaczniemy od tego. Ja podam mniej więcej ceny, ile co wynosi na Phuket, a Lala powie, jak to wygląda w Bangkoku. Na pewno w Bangkoku życie jest tańsze niż na Phuket, to na 100%. Szczególnie jeśli chodzi o wynajęcie na przykład mieszkania. Bo tutaj ile ty płacisz za swoje mieszkanie? Ja akurat płacę bardzo mało, dlatego że no ja szukałam w takim, a nie innym czasie i nie mieli za dużo chętnych. Ja płacę w przeliczeniu na złotówki powiedzmy jakieś 900 zł za mieszkanie i tam jest już basen i siłownia i w ogóle no super. To jest nowe takie. No, ma 4 lata ten budynek, no. Więc no, ale to mi się udało po prostu tak fajnie znaleźć. A wcześniej płaciłam za takie właśnie no dwupokojowe jakieś 1200. Więc też mało, bardzo. To jest turbo mało. Bardzo mało. No. Na Phuket oczywiście też można znaleźć jakąś chatę na przykład za 1000 zł. Bo ja zanim wyjechałem z Tajlandii, no to płaciłem... Ile ja płaciłem? 1200? No 1200 za takie też taką... W sumie to mieszkanko zwykłe, taki salon z kuchnią i sypialnią osobno. Teraz na przykład ceny poszły do góry. I to dużo do góry. Jakby tylko my tam zostawiliśmy moją torebkę w ogóle, że idzie w tą stronę. Okej, dobra. Sorry. Spoko, ludzi. No ale teraz akurat jest taniej, no nie, to nie jest normalna cena też. Znaczy, no to tak, no ale na Phuket już na przykład wszystko poszło do góry. No tak, no. Bo naprawdę dużo turystów przyjechało, dużo ludzi wróciło po prostu. No i niektóre mieszkania jednokrotnie wzrosły. Także to jest dużo, naprawdę dużo. Ile mniej więcej wydajesz na przykład na jedzenie tutaj miesięcznie? Wiesz co, nie wiem, bo ja tego nie liczę, ale generalnie no posiłek kosztuje powiedzmy w jakimś takim lokalnym barze no około 6-7 zł, no. Więc jakby... Można naprawdę tanio przeżyć. A jeszcze jak sobie gotujecie w domu, to już w ogóle. Ale właśnie niekoniecznie, wiesz, szczerze mówiąc, mi się wydaje, że czasami bardziej się opłaca nawet zjeść. Znaczy jak dla jednej osoby robisz... Tak, no, niż wiesz, jakieś tam zakupy. To w sumie tak. Bo ja na przykład jak sobie gotowałem obiad, to robiłem już 3 obiady od razu. No to wtedy mniej więcej się opłacało, ale tak to... No ja w ogóle teraz nie gotuję. Ja też nie. Mi się nawet nie chce. Nie mam takiej potrzeby. Jak ja mogę zjeść za 10 zł albo jeszcze taniej, to po co ja mam gotować? Pewnie, że tak. Tylko śniadanie i kolację jem w domu, a tak to nie ma po co. Dobra, idziemy dalej. Będziemy w każdym jakimś tam miejscu, jakieś nowe zagadnienie, co i jak. Siema w kolejny dzień. Wczoraj niestety za dużo nam się nie udało więcej nagrać, ponieważ nie. Nie mam dobrej wymówki. No i nie chciałem nagrywać. Dzisiaj to dokończymy na pewno. Właśnie idę przedłużać swoją wizę. Dokładnie wczoraj upłynęło 30 dni, odkąd jestem w Tajlandii. Nie wiem kiedy, serio. I muszę iść właśnie teraz do biura imigracyjnego, żeby mi ją przedłużyli. Gdzie jest zejście?
no, żeby ją przedłużyli. Powiem Wam później, jak to wszystko wygląda, ponieważ do kosztów, jakie się tutaj ponosi, fajnie, że napomknąć też, ile kosztują wizy. Bo oczywiście, żeby przejść do Tajlandii, trzeba wizę. Wizę turystyczną dostajecie tylko na 30 dni i później trzeba ją przedłużyć. Można przedłużyć ją jednokrotnie za 1900 tajskich batów. A dobra, zresztą wszystko Wam powiem, jak już tam będę. Dobra, niestety nie udało mi się przedłużyć wizy. Znaczy, uda mi się jutro na Phuket. Nie udało mi się tutaj przedłużyć wizy, a tylko dlatego, że teraz te turystyczne wizy przenieśli gdzie indziej. I będę musiał to zrobić po prostu jutro na Phuket. Jutro albo w środę. Za każdy dzień spóźnienia płaci się 500 tajskich batów, czyli 65 zł. No ja będę miał 3 dni spóźnienia. No ale trudno, no tak się stało jak się stało. No nic nie poradzę. I co jeszcze? Tak, wiza kosztuje ogólnie 1900 tajskich batów. Przedłużenie jej. Teraz jest fajnie, bo mogę sobie ją raz przedłużyć, tak jak zawsze się to robiło. Później po 60 dniach musiałbym gdzieś wylecieć i mogę wrócić z powrotem. Teraz z racji tego, że są zasady, jakie są, przez to, że mamy to, co mamy, oni mi jeszcze przedłużą jeszcze raz. Czyli spokojnie do końca lutego będę mógł tutaj siedzieć. Bez wylatywania stąd. Bo jakbym wyleciał, to znowu musiał całą procedurę zacząć i tak dalej. Z Tajpasa dużo roboty. No ale pamiętajcie, 1900 tajskich batów, przedłużenie o kolejne, to jest jakieś 250 zł, o kolejne 30 dni. Czyli tak, mieszkać można za około 1000, a nawet widziałem taniej jeszcze. Widziałem nawet po 600, ale to jest tylko taki pokój z łazienką, to nawet za 5000 tajskich batów można było znaleźć. Ale już takie w miarę mieszkanku trzeba dać około 10, od 8 do 10, do 12, różnie. Zależy jaki chcecie standard. Wiadomo, można znaleźć też za 50 000 tajskich batów albo jeszcze więcej. To wszystko od Was zależy. Na jedzenie da rady przeżyć za 1000 zł. Na razie wychodzi bardzo dobrze. Jasne, że da rady jeszcze mniej, ale ja tak mniej więcej mówię. Dobra, wracam do siebie po plecak i czekam na Ale. I co więcej z kosztami opowiem jeszcze z Alą. Kolejna rzecz. No właśnie, dzień dobry, bo jest drugi dzień. Kolejna rzecz. Transport. W Bangkoku kosmos, to nie? No, znaczy generalnie w ogóle jeśli miałabym porównywać, na co wydaje teraz dużo więcej pieniędzy niż w Polsce, to właśnie na transport. Dlatego, że jak się nie ma swojego skutera albo samochodu, no to tak naprawdę idzie na to bardzo dużo pieniędzy, mimo że ja jeżdżę autobusami, no ale BTS jest drogi. Powiedzmy, że jeden przejazd kosztuje jakieś 6 zł. Ja na przykład codziennie do pracy wydaję 10 zł w dwie strony. No to, a wiesz, to jest tylko do pracy, a jednak no, po pracy też codziennie gdzieś tam się jeździ, więc... No tak, ale najtańszy środek transportu tutaj to zdecydowanie autobus, bo kosztuje ile? Złotówkę? No złotówkę, tak. Złotówkę. Ale wiesz, tu się nie da po całym Bangkoku jeździć autobusami. Ja mogę gdzieś tam, jak pracuję na jakimś zadupiu, tam mogę sobie jechać, bo tam nie ma korków, ale w centrum przecież autobusem to, no, to jest masakra. No. Nie ma opcji. Dlatego w dzień najlepiej skuterek, ale to też kosztuje. No też kosztuje. Na Phuket na przykład możecie sobie wynająć skuter, który wszyscy wynajmują. Za skuter płaci się mniej więcej od 2000 tajskich batów, czyli około 260 zł, do nawet 5000 albo więcej. No tutaj możesz mieć za połowę ceny, no ale to też jest trochę inny, wiesz, ruch. I ja jeździłam tutaj skuterem trochę, ale... Tak? No tak, ja do pracy jeździłam skuterem, ale mieszkałam bliżej, wtedy miałam jakieś 5 km, no a teraz mam trochę dalej, więc... No. A transport, w sensie korki tutaj, w ogóle ruch uliczny jest szalony. O jest, na pewno. Na Phuket tak samo jeszcze są taksówki albo Grab, ale moim zdaniem nie opłaca się w ogóle, bo są drogie. Zdecydowanie są za drogie. Można z Graba wziąć taką tanią opcję, jaką ja ostatnio jechałem, za połowę ceny, ale długo się czeka i skuter jest najlepszym rozwiązaniem, zdecydowanie. Tuk-tuki najdroższe. Ale największy fan. Wiadomo. Kolejną niezbędną rzeczą jest karta SIM, internet. Ile płacisz miesięcznie? 300 batów, ile to jest? 35-36 zł? 39. A, nie, no co ty? Po 13 jest. Co? Zawsze tak było prawie. Ale... Nie, no co ty? Nie, ja to sprawdzę, ja ci nie wiem. 13. Dobra, ja to sprawdzę. No, ja płacę też w sumie tyle. Wcześniej jak miałem strumów, to płaciłem 900, czyli płaciłem około 115 zł. Teraz wprowadzili nową. Ty masz czego? AIS, tak? AIS, no. AIS. Ja nie, mam... no zobacz, przepraszam, muszę to sprostować. Ale to jest 36 zł i 82 grosze. No to i tak moje 30... 39 a ty ile powiedziałaś? 36.
wiecie jak to jest? Kłamie. Nie wiecie. No nic, w każdym razie... Internet kłamie. I to jest nielimitowany internet. No. Nie ma żadnych Dokładnie. rozmów i tak dalej. No. Teraz coś, na co wydaje się tutaj najwięcej pieniędzy w Tajlandii, co kosztuje najwięcej, ale oczywiście tego możecie unikać. Chociaż nie sądzę, że ktoś da radę tego unikać. Ciężko. Bardzo ciężko, ponieważ szczególnie jak się mieszka w takim Bangkoku albo na Phuket, to po prostu niektórych rzeczy się nie da uniknąć, czyli wyjść na imprezy, albo w ogóle wyjść gdziekolwiek, na jakiś rooftop albo gdzieś, to kosztuje najwięcej pieniędzy, bo tam się naprawdę wydaje bardzo dużo. Na rooftopie drinki po ile są? 600 watów? 500? No 500 jakoś, no. Znaczy można znaleźć taniej na jakichś takich trochę mniej popularnych. Rooftop na rooftopach. 10 piętrze. To nie aż tak. Ale tak, generalnie no wyjścia i w ogóle rozrywka w Bangkoku, w Tajlandii jest niestety droga. No jest droga. No nie no, na Khao San jak się pójdzie, to w sumie nie jest aż tak drogo. No jak pijesz bakety, Pijesz to bakieta nie jest. za 150 tajskich watów, czyli przypuśćmy 20 zł, a tam jest w środku ile? 5-6 kieliszków wlanych? 5 chyba. Chyba, że ktoś dolewa sam. Jezu. Raz się zdarzyło. Przypadkiem. No. No to tak, no rozrywka zdecydowanie, no i tak samo jak się chodzi do jakichś takich restauracji normalnych, no to restauracje też są, ceny są takie mocno europejskie po prostu, no. Prawda. No bo naprawdę można wydać za kolację wtedy dużo można wydać. Ale jeżeli ktoś chce mieszkać budżetowo, to je nas, to też się da, bo sobie je obiad za 40 tajskich batów, a nie za 400. Sorry. No. Na co jeszcze można wydać dużo pieniędzy tutaj? Wiesz co, no chyba Chyba to wszystko. wszystko. To Wszystko, chyba no. wszystko. Jakoś te pieniądze się rozpływają, ja nie wiem. No. Czyli tak, Tu jest dużo pokaz, wiesz, tu cały czas się wychodzi, cały czas się jest na zewnątrz, cały czas to jest okazja do imprezy. no, coś o tym wiem. No więc jakby, no sporo się wydaje na to. Tu taksówka, tu coś tam, no niby nie jest drogo, ale jednak tak ale jak się to pozbiera, wszystko podliczy, no to trochę jest. to trochę jest. No. Zdecydowanie. Ale myślę, że na upartego... Nie no, ja nawet na Phuket dawałem radę przeżyć, jak tu przyjechałem. Za 2500 złotych do 3000 górę. Dawałem im radę cały miesiąc przeżyć. Żartujesz. No, z wynajęciem mieszkania, z jedzeniem i ze skuterem. Serio. Ja żyłem, Jak ty to zrobiłeś? żyłem naprawdę oszczędnie. Wydawałem pieniądze tylko... No wydawałem mało. Dużo gotowałem w domu, przede wszystkim gotowałem na przykład od razu się obiady. To nie jest tutaj drogie, więc No nie jest, no ale wiesz, jak ja kupowałem na przykład 2 piersi z kurczaka za 40 tajskich batów, do tego ryż i mi już miałem 2 obiady za to. Czyli połowa tego, co w knajpie. Dało się tanio, dało się. No ale jak się ma więcej pieniędzy, to się wydaje więcej. no tak, zawsze tak jest. No, zdecydowanie. Myślę, że to takie spoko życie... Ile? 4000? 5? No, myślę, że 4-5 tysięcy można naprawdę fajnie tutaj już mieszkać w Tajlandii. Dacie radę taniej, ale to mówimy o takim z wyjściem czasem, z imprezką. Tak, z jakimś zwiedzaniem, żeby sobie gdzieś pojechać. No. Tyle mniej więcej by kosztowało życie tutaj. Jo. Patrz, jakim samolotem lecę. Bangkok, mocno wakacyjnie. Gdzie moje miejsce? To the moon. Przyjechałem właśnie odwiedzić jeszcze kolegę. Pięknie tu ma. Co, na sam koniec chciałbym wam jeszcze powiedzieć... O, dzisiaj jest pełnia? Nie wiem, czy dzisiaj jest, czy wczoraj była. Ale wygląda pięknie. A, tak w ogóle, jeśli byście chcieli wiedzieć, przyjeżdżacie do Tajlandii, na Koh Samui było najsławniejsze full moon party zawsze. I wiem, że to full moon party już normalnie jest. Aha, dobra, to teraz dowaliłem. Wczoraj było właśnie. Czyli wczoraj było, czyli dzisiaj już nie jest full moon. Ale wczoraj było. Całkiem niezła impreza była, bo widziałem trochę ludzi. Mam nadzieję, że uda mi się wybrać w przyszłym miesiącu. A może, no w przyszłym, na pewno w przyszłym. Także jeśli się uda, zrobię z tego fajny filmik. Dzisiaj, niestety, to na razie tak mówią, że nie wiadomo, czy się nie zmieni znowu prawo wjazdowe do Tajlandii. Przez to gówno, co się teraz dzieje znowu. Mam nadzieję, że się nic nie zmieni, że wszystko zostanie tak jak jest, bo Tajlandia potrzebuje turystów. Wjechało już 250 000 ludzi albo dopiero. No i Tajlandia ich naprawdę potrzebuje.
Bez tego no nie dadzą sobie rady, no nie ma co ukrywać. Turystyka to jest tutaj tak mocne narzędzie, że ludzie muszą tu przyjeżdżać i zostawiać pieniądze. Szybko jeszcze 2 ogłoszenia. W sklepie Podróże Wojownika macie przy zakupie 2 rzeczy koszulkę dostajecie gratis, także zapraszam serdecznie. Oczywiście tam bandaże, olejek i białko wojownika nie wchodzi w to. Oczywiście to wszystko Wam też mocno polecam. Dobra, w sumie tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Ja relaksik. A jutro ruszam na Phuket. Pozdro.